Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. Dziś została otwarta droga ekspresowa S14, czyli zachodnia obwodnica Łodzi. Otwarty odcinek ma 12,2 km długości i prowadzi od węzła Łódź-Lublinek do węzła Aleksandrów-Łódzki. Wcześniej ten węzeł miał nazywać się Łódź-Teofilów. Głównymi wykonawcami drogi było konsorcjum firm Strabag i Budimex. Budowa drogi rozpoczęła się w październiku 2018 roku. Omówię teraz cały przebieg drogi ekspresowej S14. Droga ta rozpoczyna się na węźle Róża na połączeniu z drogą ekspresową S8, która prowadzi w kierunku Wrocławia i Warszawy. Węzeł drogowy Róża jest węzłem typu trąbka. Często węzły drogowe tego typu nie są zbyt dobrze zaprojektowane, ponieważ mają zbyt wąskie i ciasne łuki. Ten jednak ma dobrze wyprofilowane łuki, a dodatkowo główne łącznice, czyli z Łodzi do Wrocławia i odwrotnie, mają po 2 pasy ruchu. Droga S14 od węzła Róża przebiega w kierunku północnym lub północno-wschodnim. Na początku poprowadzona jest po zachodniej stronie Pabianic. Po drodze mijamy węzły drogowe Dobroń na połączeniu z drogą wojewódzką 482 oraz Pabianice Północ, gdzie S14 krzyżuje się na razie z drogą krajową nr 71. Tutaj muszę powiedzieć 2 słowa o drodze krajowej nr 71 i 91, ponieważ kilka razy będą w filmie występowały. Droga krajowa nr 71 po oddaniu drogi S14 straci na mocy ustawy status drogi krajowej i na całej długości od węzła Stryków do skrzyżowania DK71 z DK91 w Żgowie stanie się drogą wojewódzką. Będzie miała numer 3-cyfrowy, ale jeszcze nie wiadomo jaki. Obecna droga krajowa nr 14 od Łowicza przez Stryków i miasto Łódź do węzła Łódź-Lublinek stanie się drogą krajową nr 71. Przebieg drogi krajowej nr 91 również zostanie zmieniony. Patrząc od południa, to na węźle Żgów będzie miała wspólny przebieg z S8 od węzła Róża przez cały odcinek S14 do ronda w Emilii. DK91 będzie miała wspólny przebieg z S14. Kontynuujemy jazdę po S14. Raptem po 2 km jest kolejny węzeł, czyli Łódź-Lublinek. Do dziś właśnie tutaj kończyła się S14. Droga w prawo nazywała się DK14. W dokumentacji funkcjonuje ona pod nazwą DK14 bis lub nawet S14 bis. Co ciekawe, odcinek ten ma standard wyższy od autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa, ale ma niższą prędkość dopuszczalną. Tutaj muszę dodać 2 słowa o nowej organizacji ruchu przed węzłem Lublinek dla jadących od strony Łodzi. Otóż kilkanaście dni temu stała się tutaj rzecz niesłychana. Zarządca drogi, nie wiadomo z jakich powodów, zawęził przed samym węzłem Lublinek drogę z 2 pasów do 1, tylko po to, żeby po 100 metrach zrobić prawoskręt. Pole wyłączone z ruchu powinno być pasem ruchu. Nigdy nie można zawężać drogi przed pojawieniem się łącznicy. Takie sytuacje muszą i będą powodowały korki. Dodatkowo spójrzmy, jak u nas nie zwraca się kompletnie uwagi na znaki pionowe, które w ogóle nie współgrają z oznakowaniem poziomym, czyli z pasami ruchu. Na znaku widzimy 2 strzałki na wprost. W każdym kraju świata 2 strzałki na znaku pionowym oznaczają, że są w tym miejscu 2 pasy ruchu na wprost. U nas tak nie jest. W naszym kraju jest to tylko informacja, że droga na wprost prowadzi do Wrocławia. Ale czy w danym miejscu jest 1, 2 czy 3 pasy na wprost, to ze znaku pionowego się tego nie dowiemy. Rzecz, która w mojej opinii nie powinna mieć miejsca. Nazwa Lublinek pochodzi od osiedla, obok którego znajduje się łódzkie lotnisko, o tej samej nazwie. Jednak co ciekawe, zarówno do osiedla, jak i lotniska lepszy dojazd będzie z następnego węzła, czyli Łódź-Redkinia. Pomiędzy węzłami Lublinek a Redkinia jest 3,5 km. Na węźle Łódź-Redkinia droga S14 krzyżuje się z ulicą Maratońską. Jest to ulica jednojezdniowa o 2 pasach ruchu. Możliwe, że z biegiem lat taki przekrój drogi będzie niewystarczający. Niestety, ale wiadukt węzłowy nie przewiduje poszerzenia Maratońskiej w tym miejscu do 2 jezdni. Ulica Maratońska miała być rozbudowana do przekroju 2 jezdni o 2 pasach ruchu. Zamiast rond w ciągu ulicy Maratońskiej miał być węzeł typu WA, czyli wszystkie kierunki miały być bezkolizyjne. Niestety, ale tak się nie stało. Ronda te zapewne niedługo zaczną się korkować. Kontynuujemy jazdę na północ. Po 4,3 km dojeżdżamy do węzła Konstantynów Łódzki.
Do tego węzła została wybudowana droga łącznikowa, która po około 500 metrach łączy się na rondzie z byłą drogą krajową nr 71. Z ronda będziemy mogli pojechać na południe drogą krajową nr 71 do Konstantynowa Łódzkiego lub w kierunku północno-zachodnim w stronę wsi Rąbień. Z ronda istnieje jeszcze trzecia droga, czyli ulica Zgierska, która przechodzi w ulicę Szczecińską. Mimo iż to bardzo wąska droga z drzewami w skrajni drogowej, to będzie to, o ironię, główny wjazd i wyjazd do północnych dzielnic Łodzi. Wiąże się to z tym, że następny węzeł nie będzie miał połączenia z ulicą Szczecińską, ale o tym opowiem w dalszej części odcinka. Dodatkowo z wschodniego ronda do Łodzi miał być łącznik, jednak na razie on nie powstanie. Zarząd Dróg Miejskich w Łodzi oświadczył, że nie mogą budować tej drogi, ponieważ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Konstantynowa Łódzkiego nie ma tej drogi. Jadąc dalej na północ, dojeżdżamy do węzła Aleksandrów Łódzki, który jeszcze kilka miesięcy temu miał roboczą nazwę Łódź Teofilów. Niestety nazwa została zmieniona m.in. przez to, iż nie wiadomo kiedy S14 połączy się z łódzkim Teofilowem. Na tym węźle, podobnie jak na poprzednim, został zbudowany łącznik do byłej drogi krajowej nr 71, gdzie powstało rondo. Z ronda będziemy mogli pojechać na północ do Aleksandrowa Łódzkiego lub na południe w kierunku wsi Rąbień i dalej w kierunku Konstantynowa Łódzkiego. Z ronda wschodniego miał być również wybudowany łącznik do Łodzi. Nazwa planowanej drogi do Łodzi to Trasa Wojska Polskiego. Droga w planach ma połączyć węzeł Aleksandrów Łódzki z Aleją Włókniarzy w okolicy budowanych w Łodzi tuneli kolejowych. Jednak nigdy na poważnie nie zaistniała w żadnych miejskich dokumentach. W związku z budową S14 miasto Łódź miało wyremontować ulicę Szczecińską, ale tego nie zrobiło, czekając na łącznik od węzła Aleksandrów Łódzki do ulicy Szczecińskiej. Generalna dyrekcja natomiast nie wybudowała łącznika, gdyż czekała na przebudowę ulicy Szczecińskiej, której przebudowa dopiero teraz pozyskała finansowanie m.in. z Krajowego Funduszu Pomocy Lokalnym Samorządom. Od tego miejsca droga ekspresowa S14 jest wciąż w budowie przez chińską firmę Stekor. Otwarcie ma nastąpić w kwietniu przyszłego roku. Jadąc dalej, po 7 km budowany jest węzeł Zgierz-Zachód, gdzie S14 krzyżuje się jeszcze z drogą krajową nr 71, a w przyszłości z drogą wojewódzką. W prawo będziemy mogli pojechać na wschód do Zgierza lub na zachód w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego. Kontynuując jazdę na północ, po około 7,5 km dojedziemy do końca trasy. Moje zdanie powinno teraz brzmieć: w tym miejscu droga ekspresowa S14 łączy się z autostradą A2 i drogą krajową nr 91 poprzez węzeł drogowy. Niestety, ale prawda jest zupełnie inna. W tym miejscu zamiast węzła drogowego powstanie rondo. Jest to całkowicie niezrozumiała decyzja. Łódź za rok będzie pierwszym miastem w Polsce, które będzie miało obwodnicę dookoła składającą się tylko z autostrad i dróg ekspresowych. Niestety, ale przez dziwne i niezrozumiałe decyzje, w tym właśnie miejscu, czyli w Emilii, będzie rondo. Czego zabrakło? Zdrowego rozsądku, bo tak to trzeba powiedzieć. Czy jest szansa, że w przyszłości się to zmieni? W planach jest powstanie S14 w kierunku drogi krajowej nr 91 do wsi Słowik oraz wykonaniu tutaj normalnego węzła drogowego. Jednak uważam, że to tymczasowe rozwiązanie zostanie tutaj niestety, ale na wiele lat. Omówię teraz kilka faktów związanych z tą drogą. Cała droga ekspresowa S14 będzie miała długość około 41 km. Droga posiada rezerwę pod 3 pasy w każdą stronę. Z racji tego, że droga prowadzi południkowo, to powinna mieć numer nieparzysty, a nie parzysty. Jednak jak widać, takie błahostki mało kogo interesują. Numer drogi S14, czyli wcześniejsza DK14, to pozostałość po przebiegu Walichnowy-Głowicz. Droga na całej swojej długości nie posiada żadnego mopu, czyli parkingu. Według mnie jest to bardzo zła decyzja. Pierwotnie parking był planowany mniej więcej w połowie odległości pomiędzy węzłami Aleksandrów Łódzki a Zgierz Południe. Według przepisów obowiązujących w Polsce mopy powinny być średnio co 15-20 km. Tutaj cała S14 ma 41 km, więc jak najbardziej mop w połowie drogi powinien być. Docelowo, lecz nie wiadomo kiedy, mopy mają być zrealizowane na podstawie odrębnych decyzji administracyjnych. W ciągu drogi S14 pierwotnie miały powstać jeszcze inne węzły drogowe. Są nimi druga południowa część węzła zespolonego Zgierz-Zachód, dawniej zwany Aleksandrów Łódzki. Jest to planowany węzeł na granicy Łodzi i Zgierza. Do tego węzła planowane jest przedłużenie Alei Włókniarzy. Droga byłaby dwujezdniową drogą długości około 4,5 km.
Rezerwa pod jej powstanie trzymana jest od kilkudziesięciu lat. Jednak czy droga powstanie w najbliższej przyszłości? Trudno powiedzieć. Łódź wycofała się z uzyskania decyzji środowiskowej na ten odcinek ze względu na to, że Generalna Dyrekcja zaniechała budowy południowej części węzła Zgierz-Zachód. Nie będzie budowany również węzeł Ludźmierz, ani dojazd do niego z DK91 do S14. W pierwotnych planach zakładano budowę w tym miejscu węzła, jednak on nie powstanie. Na wiadukcie przy Aleksandrowskiej w Łodzi jest rezerwa pod drugą jezdnię albo tramwaj. Zapewne nic nie dojdzie do skutku. Podsumowując, super, że droga powstała. Za rok, tak jak wspomniałem, Łódź będzie pierwszym dużym miastem w Polsce z obwodnicą dookoła. Jednak w mojej opinii poziom niedopracowania tego projektu jest ogromny. Brakuje kilku węzłów, brakuje dojazdów do S14, nie ma mopów. Droga na połączeniu S14 za 2 kończy się rondem. Dodatkowo oznakowanie miast kierunkowych na zjazdach z tej drogi jest miejscami kuriozalne. Taki drogowy ring powstał po raz pierwszy w historii naszego kraju, więc powinno być coś wyjątkowego, jednak jak to mówi młodzież, szału nie ma. Dziękuję za uwagę. Do filmu materiały oraz scenariusz pomogli mi zebrać Tomek, Tom Kisiel, Patrako oraz Japer, za co im serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.